And here are the companies that are killing you. A tutaj widzimy, które firmy za to odpowiadają. You know the names. Znacie te marki. These friendly companies like Nestle, like Unilever, like PepsiCo, these are the people who are killing you. To są takie znane, przyjazne firmy, tak? Nestle, PepsiCo, tak dalej. To oni odpowiadają w jakiejś mierze za wyniszczenie dzisiejszej populacji. They kill more people than the tobacco industry. Branża tytoniowa jest tutaj łagodna jak baranka w porównaniu. And the only reason we do not legislate against them is that our politicians are too corrupt and stupid. A dlaczego prawo nic z tym nie zrobi? Dlatego, że nasi politycy są albo zbyt głupi, albo zbyt skorumpowani. They have created a diet for us which almost deliberately causes chronic inflammation. Dieta, która jest nam proponowana przez te koncerny, jest dietą, która skazuje nas w praktyce na chroniczne stany zapalne. Nie daje nam innej możliwości. They have taken away the omega-3s, they have taken away the polyphenols, two of the most important anti-inflammatory protective compounds. They've gone. Odbierając nam, usuwając z diety kwasy omega-3 i polifenole, zabierają bardzo istotną część naszej diety i skazują nas na takie dysfunkcje, o jakich mówiliśmy. Then they took away two more anti-inflammatory compounds which we call prebiotics and 1,3,1,6 beta-glucans. I will talk more about those later. Ale nie tylko te elementy zniknęły z naszej diety. Z naszej diety zniknęły również inne prebiotyki, a także beta-glukany. So the four most protective anti-inflammatory compounds have been removed. 4 najbardziej istotne substancje chroniące nas przed nadmiernym stanem zapalnym są w dzisiejszej diecie prawie nieobecne. Instead, they have given us, in these processed foods, compounds called ages and ales, which are highly pro-inflammatory. Zamiast tego w dzisiejszej diecie otrzymujemy bardzo porządną dawkę związków znanych jako AGE i ALE, wysoko przetworzonych produktów końcowych glikacji i lipidacji, które bardzo negatywnie wpływają na nasze zdrowie. These are present in very high levels in processed and ultra-processed foods. W żywności przetworzonej są one powszechne. Then they give us enormous amounts of sugar, which also creates inflammatory stress. Kolejnym elementem jest ogromna ilość cukru, która jest nam dostarczana, a to również poddaje organizm dodatkowemu stresowi zapalnemu. And that sugar is hidden everywhere. Ten cukier jest ukryty wszędzie. Not just in confectionery and cakes and biscuits, but in tomato ketchup, which is 30% sugar. Oczywiście myślimy o cukrze, to kojarzy nam się to ze słodyczami, cukierkami, ciastami, ale nie wiem, czy jesteście świadomi, że w dzisiejszych czasach ketchup to 30% cukier. And then the food multinationals make everything even worse by giving us the wrong electrolyte ratio. The doctors understand this, everyone else, you don't need to know, but it also makes all the problems worse. I kolejny element, który jest zaburzony w dzisiejszej diecie, to jest zachwianie równowagi elektrolitowej w naszym organizmie. Lekarze wiedzą, o co chodzi. Reszcie Państwa nie będę tłumaczył ze względu na brak czasu, ale jest to kolejny element odbijający się na naszym zdrowiu bardzo negatywnie. So the more of these processed foods you eat, the more chronic inflammation you have, and the more you are at risk of chronic degenerative disease and premature death. Im bardziej nasza dieta wygląda właśnie tak, tym większe i bardziej intensywne jest występowanie w naszym organizmie chronicznych stanów zapalnych, a co za tym idzie ryzyko przewlekłych chorób i przedwczesnej śmierci. Now this diet, this processed diet, creates one other problem. It not only creates chronic inflammation, it also creates malnutrition. Ta dieta, o której mówimy, ma też jeszcze jeden efekt. Nie tylko chroniczne stany zapalne, ale też permanentne niedożywienie naszego organizmu. This is not classic malnutrition. Classic malnutrition, sometimes known as type A malnutrition, looks like this. Nie jest to klasyczna forma niedożywienia, która kojarzy nam się z obrazkami takimi jak tutaj. But that is not what we see here in Poland. Nie, dzisiaj w Polsce nie obserwujemy takich widoków. We see something called type B malnutrition, Obserwujemy niedożywienie typu B, where people often have enough calories, often too much, but their nutrient profile, their micronutrients, their phytonutrients are very low. I w
w tej formie niedożywienia nie brakuje kalorii, często jest ich za dużo, ale w ogromnym stopniu brakuje mikroskładników odżywczych, mikroelementów, fitoskładników odżywczych. And luckily we know how to recognize that. It looks like this. A to wygląda tak. Because you all have type B malnutrition. Wszyscy dzisiaj w różnym stopniu cierpimy na niedożywienie typu drugiego. Inside, metabolically, physiologically, you are starving. Wewnątrz naszego organizmu możemy tego nie czuć i jesteśmy wygłodzeni. So you are under attack from two different fronts. A więc można powiedzieć, że jesteśmy atakowani na dwóch różnych frontach. The chronic inflammation is destroying tissue much too rapidly, much too extensively. Chroniczny stan zapalny niszczy nasze tkanki w zbyt szybkim, zbyt znaczącym tempie. While at the same time, the type B malnutrition makes it impossible for you to heal and repair and renew the tissues that have been destroyed. A jednocześnie w efekcie tego niedożywienia nasz organizm nie jest w stanie odpowiednio szybko się regenerować i odpowiednio skutecznie bronić. This is why we age in the way that we do in the West. Dlatego dzisiaj w cywilizacji zachodniej starzejemy się w taki sposób, w jaki właśnie się starzejemy. Now this kind of food, first of all, how do we define processed and ultra-processed food? What does it even mean? Jak zdefiniować taką żywność przetworzoną? Jak można ją określić, wyróżnić na tle reszty? Well, processed foods we're all familiar with. They would include things like canned fruit, cured meats. You can still recognize the basic constituents. Bo nam się kojarzy to często z takimi rzeczami, jak tutaj wymienione. Owoce w puszkach, mięso poddane jakiemuś procesowi utrwalania i tak dalej. But ultra-processed, these are what the multinational food companies prefer because they have better profit margins, longer shelf lives. You can no longer recognize the ingredients except by looking at the panel on the back of the packet. Ale w tej formie przetworzenia jeszcze wiemy, co jemy, tak? Owoc jest dalej owocem, mięso jest dalej mięsem. Przynajmniej wiemy, co to zasadniczo jest. Natomiast dzisiaj powszechna jest żywność ultra przetworzona, bo ma lepszą stopę zwrotu dla branży spożywczej i w efekcie już nawet nie widzimy, nie jesteśmy w stanie wyczuć, co takiego spożywamy. Dopiero jeżeli spojrzymy na etykietę, możemy się przekonać, że są tam czasami bardzo zaskakujące elementy. And here you have some examples of those foods. Tu widzimy trochę przykładów. Napoje słodzone, cukierki, lody, płatki śniadaniowe, pieczywo pakowane, ciastka, przekąski i wstępnie przetworzone mrożonki. Now, first of all, these foods do not satiate. They have a high calorie density, very little nutrition. They do not stop you from feeling hungry, so you eat too much. Pierwszy problem związany z taką żywnością jest następujący. Dostarczają nam odpowiedniej ilości kalorii, ale ze względu na niezwykłe ubóstwo składników odżywczych, po ich zjedzeniu bardzo szybko znowu czujemy się głodni, więc sięgamy po kolejną porcję. So you eat too many calories, typically up to 500 calories a day, more than you need. Przeciętnie spożywamy w efekcie 500 kalorii dziennie więcej niż potrzebujemy. Which means that over time we become heavier. A to znaczy, że z czasem stajemy się coraz bardziej otyli. But we're becoming heavier on empty calories, not enough vitamins, not enough minerals, not enough phytonutrients. On the surface we have too much. Inside we are starving. Ale ponieważ w naszym organizmie jest za dużo kalorii, a za mało składników odżywczych, to na zewnątrz jesteśmy przejedzeni, a w środku niedożywieni. We find that the people who have the highest BMI have the lowest nutritional status. Badania wykazały, że ludzie o najwyższym stosunku BMI jednocześnie wykazują największe zubożenie organizmu, jeżeli chodzi o składniki odżywcze. But this diet not only makes us heavier, it also kills us, and we have good evidence for this. To nie tylko sprawia, że jesteśmy ociężali, otyli i jest nam nieprzyjemnie w związku z tym, ale też po prostu nas zabija. I są dane, które to potwierdzają. Many different studies, and they show that the more processed foods that you eat, ultra-processed foods you eat, the more cancer you have, the more diabetes, the more you die. The numbers have all been broken down. Liczne badania wykazują, że im większa jest obecność przetworzonej żywności w diecie, tym większe jest ryzyko wystąpienia nowotworów, cukrzycy i wielu innych schorzeń.
Not only does it increase or accelerate our aging process, not only does it kill us early, it does the same thing to mice and rats. Nie tylko my ulegamy takim wpływom, nie tylko my cierpimy na choroby chroniczne i umieramy wcześniej. Takie same efekty zaobserwowano wśród myszy i szczurów. Rats love the same ultra-processed foods that we do, and it kills them in exactly the same way. Szczurom też bardzo smakuje żywność przetworzona i dokładnie takie same skutki cierpią jak my. In fact, this diet is damaging us so much that it has accelerated the entire aging process. This is a very good study that was carried out in Utrecht. Jest to dieta, która odbija się na naszym życiu bardzo drastycznie i w bardzo różnych aspektach, co doskonale wykazały te badania, które tutaj cytuję. And this problem is so pervasive that at a national level, our life expectancy is starting to fail. Jest to problem tak poważny, że w dzisiejszych czasach obserwujemy zatrzymanie i cofanie się już przewidywanej długości życia naszej populacji zachodniej. Life expectancy has been falling in the United States for 4 years now. Od 4 lat jest to już oficjalnie stwierdzone w Stanach Zjednoczonych. You know about suicides and drug overdoses, but all of the other diseases are increasing also. Wiemy też o tym, że przekłada się to na samobójstwa, na nadużywanie narkotyków, ale bardzo wiele efektów jest związanych pośrednio lub bezpośrednio właśnie z dietą i trybem życia. Life expectancy in Britain has been falling for the last 3 years. W Wielkiej Brytanii przewidywana długość życia spada od przynajmniej 3 lat. And we know where life expectancy will start to fall next. Poland. I wiemy, gdzie zostanie to stwierdzone już niedługo, między innymi również w Polsce. But also Germany, Ireland and Finland. Ale także w Niemczech, Irlandii, Finlandii i innych krajach. How can I be so sure? Skąd ta pewność? Because this follows the consumption patterns of ultra-processed food. Bo trendy dotyczące spożycia i powszechności spożycia żywności wysoko przetworzonej na to wskazują. Tej żywności spożywamy coraz więcej. North Americans consume the most, and the British come in at second position. We're consuming about 52% of our calories as ultra-processed food. Na pierwszym miejscu na świecie są Stany Zjednoczone, na pierwszym miejscu w Europie, drugi na świecie Wielka Brytania. Już ponad połowa naszej żywności to jest żywność wysoko przetworzona. But look who's next. There you can see Ireland, Germany, Belgium, Poland, Ale Finland. popatrzcie, kto jest następny. Irlandia, Niemcy, Belgia i zaraz potem Polska. Nobody is protecting you. Once again? Nobody is protecting you from this. Nikt nas przed tym nie chroni. The medical profession isn't. Branża medyczna zdecydowanie na pewno The, tego nie robi. the pharmaceutical profession certainly isn't. Sektor farmaceutyczny też nie. And your regulators and your politicians have nothing to say. Ośrodki regulacyjne, politycy nie wypowiadają się na ten temat. The best way we can protect ourselves is by eating a healthier diet, and one of the healthiest diets we know is the Mediterranean diet. Możemy się przed tym uchronić, jeżeli będziemy stosować oczywiście odpowiednią dietę. Jedną z najbardziej znanych diet, cieszących się najlepszą sławą, jest dieta śródziemnomorska. It reduces the risk of many of these diseases by approximately 40–50%. Jest to dieta, która w uproszczeniu zmniejsza ryzyko wystąpienia tego rodzaju schorzeń, o których mówiliśmy, o jakieś 40–50%. But now we know another diet which is even more protective. Ale wiemy dzisiaj o innej diecie, która chroni nas w jeszcze lepszym stopniu. The Mid-Victorian diet, eaten between 1850 and 1900 in Great Britain. Zbadaliśmy bardzo szczegółowo dietę epoki wiktoriańskiej, dietę przeciętnych Brytyjczyków z drugiej połowy XIX wieku. First we had the agricultural revolution and then the industrial revolution, bringing large amounts of fresh food into the cities where people worked. Dieta ta wiązała się, czy współgrała z najpierw rewolucją rolniczą, a potem rewolucją przemysłową, które najpierw zwiększyły ilość produkowanej świeżej żywności, a potem ułatwiły jej transport szybko, w najlepszym możliwym stanie do miasta. And in those days people worked with their backs and with their hands. W tamtych czasach ludzie pracowali dużo bardziej siłą mięśni, a nie szarych komórek. This has all been analyzed. We know that they were involved in physical activity between 60 and 75 hours every week. Wiemy, że dla przeciętnego człowieka tamtej epoki, bo są to już czasy dość dobrze udokumentowane i opisane,
Aktywność fizyczna to było 60 do 75 godzin tygodniowo. So they consumed more calories than we do, and they ate more calories. And all the food that they eat was very simple, basic food. Spożywali znacznie więcej kalorii niż my, ale też znacznie więcej kalorii spalali. Ich dieta była prosta, oparta na zdrowych, świeżych składnikach. When we analyze it in detail, we can see it had a good 6:3 omega ratio, lots of polyphenols, a very high nutrient density. Była to żywność bardzo bogata w składniki odżywcze o odpowiedniej ilości kwasów omega-3 i bogata w polyfenol. And when we look at life expectancy, we can see that since that period, life expectancy in women has increased due to improved family planning and gynecology, but in men it has fallen by 3 years. Jeżeli popatrzymy, jaka jest przewidywana długość życia w porównaniu z tamtą epoką, to owszem, w przypadku kobiet wzrosło. Wiąże się to w dużej mierze ze znaczącą poprawą opieki ginekologicznej, prenatalnej. Ryzyko śmierci w momencie porodu jest znacznie niższe niż w tamtych czasach. Natomiast spójrzmy na mężczyzn. Tutaj przeciętna długość życia spadła o 3 lata. So in other words, they used to live longer than we do today, but what did they die of? Ludzie w tamtych czasach nie żyli dłużej niż my może w jakiś stopniu, ale dlaczego umierali? Well, the situation today is that about 60% of us, approximately 2/3, die either of cancer or heart disease. Dzisiaj za mniej więcej 2/3 wypadków śmierci odpowiadają nowotwory i choroby układu krążeniowego. But if you go back to the Mid-Victorian period, the numbers of people dying with those diseases was only 10% of what we see now. W epoce wiktoriańskiej tylko 10% ludzi umierało z takich powodów. They died mostly of infection. Główną przyczyną śmierci były infekcje. But this figure of 10%, that only 10% of the heart disease, cancer, dementia that we see, 10% is a very interesting number. Ale te 10% wiążących się z nowotworami, z chorobami serca, z demencją jest bardzo interesujące. It tells us two things. Mówi nam dwie rzeczy. Firstly, 90% of the chronic degenerative disease that we see today is preventable. We don't have to have it. We can stop it. We can avoid it. Mówi to nam, że w 90% przypadków te przewlekłe choroby cywilizacyjne są rzeczą do uniknięcia. Tak? Jeszcze niedawno istniały populacje społeczeństwa, które na nim nie cierpiały w takim stopniu. But 10% is interesting in another way. Ale też w inny sposób nam to się mówi, 10%. If you ask a cardiologist how many of your patients have strong genetic risk factors, they usually say about 10%. Jeżeli zapytamy na przykład kardiologa, jakie jest wrodzone ryzyko wystąpienia problemów z układem krwionośnym, z sercem u jego pacjentów, to przeciętnie odpowiedź waha się właśnie około 10%. Ask a cancer specialist how many patients of yours have strong genetic risk factors. The answer is the same, about 10%. Jeżeli zapytamy o to samo onkologa, to co nam powie? Że genetyczne uwarunkowania sprzyjające wystąpieniu nowotworów stwierdza się około 10%. If you're eating this very, very healthy diet, it is only that 10% who develop the clinical disease. Everybody else is protected. Więc jeżeli nasza dieta wyglądałaby tak jak dieta tamtych ludzi, wówczas 90% problemów byłoby do uniknięcia. In other words, we could completely transform our public health, but we cannot do this by drugs, only through changing our diet. Czyli innymi słowy moglibyśmy zupełnie odmienić stan zdrowia publicznego, ale nie przez leki, tylko przez dietę. These slides are just for the specialists, the doctors. I won't go into those today, but we understand the cellular machinery that is involved in great detail. Tego slajdu już nie będę opowiadał, nie mamy na to czasu, jest dosyć specjalistyczny, ale wiecie, o co mi chodzi. Wiecie, jak wygląda ten mechanizm komórkowy i jakie są jego efekty. So let us take a modern Polish gentleman. Let's call him Mr. Wojtek. Is that a good Polish name? Okay, so this is Mr. Wojtek. Powiedzmy, że to jest przeciętny Polak, nazwijmy go Wojtek. And he's eating a modern ultra-processed diet. Który żywi się tak, jak ludzie w naszych czasach, czyli w dużym stopniu jest to żywność wysoko przetworzona. A very high 6:3 ratio, no polyphenols, so he has chronic inflammation in many different tissues in the body. W jego diecie jest zbyt dużo kwasów omega-6, za mało omega-3 i polifenoli, więc wiele obszarów jego organizmu cierpi na chroniczne stany zapalne. Which causes many pathologies. A w efekcie cierpi na wiele patologii. But
in his diet, in his ultra-processed diet, there is no prebiotic fiber, so he also has chronic inflammation in the intestines. A ponieważ nie spożywa odpowiedniej ilości prebiotyków, stany zapalne rozwijają się również w jego jelitach. So what should we do for Mr. Wojtek? Well, the first thing we should do is to give him omega-3s and the right polyphenols, which stop or reduce inflammation in almost all parts of the body. Więc, Panie Wojtku, co możemy dla Pana zrobić? Po pierwsze, możemy zwiększyć spożycie kwasów omega-3 i polifenoli, co znacząco złagodzi stany zapalne w całym organizmie. We then give him prebiotic fibers, we put that back into the diet, and when we do that, the chronic inflammation in the intestines starts to resolve as well. A następnie, jeżeli podamy mu, zwiększymy obecność w diecie błonnika i tych prebiotyków, wówczas uzdrowimy też jego jelita. Now I think you know what the omega-3s and polyphenols are. What are the prebiotics? How do they work? Myślę, że kwasy omega-3 i polifenole są już Wam wystarczająco znane, ale jak działają prebiotyki? Co to jest? Now they are not food for us. They are food for our microbiome, the bacteria that live mostly in the large bowel. Prebiotyk nie jest żywnością dla nas. Prebiotyk jest karmą dla naszego mikrobiomu, czyli dla flory bakteryjnej zamieszkującej nasz organizm, nasze jelita przede wszystkim. This is a healthy diet, a traditional diet which contains these prebiotic fibers and that feeds the gram-positive bacteria. Those are the green microbes. Tradycyjna dieta, w której ten błonnik i inne prebiotyki były bardzo obecne, odżywiała w odpowiednim stopniu bakterie gram-dodatnie w naszym organizmie. And they have a kind of conversation with our cells, the colonocytes that line the bowel. They talk to each other, and what these bacteria are saying to our cells, they are saying, don't be inflamed, do not be cancerous. I w pewnym uproszczeniu te bakterie komunikują się z naszymi komórkami układu jelitowego, z wyściółkiem naszych jelit, wpływając na to, że stany zapalne nie występują tam w takim stopniu, jak mogły. We have removed the prebiotic fibers from our diet, so the gram-positive, the green bacteria, die, and they are replaced by gram-negative microbes in red. Ale ponieważ nie karmimy w odpowiednim stopniu naszych bakterii gram-dodatnich, one wymierają i są zastępowane bakteriami gram-miennymi. And now the conversation is very different. I teraz ta komunikacja się zmienia. Because these gram-negative microbes are saying to our cells, be inflamed, be cancerous. Bakterie gram-mienne stymulują stany zapalne, zwiększają ich występowanie. So all we do is we put the prebiotic fibers back into the diet, the gram-positive microbes multiply, and they replace the gram-negative microbes. Now everything is restored to normal. Ale jeżeli przywrócimy w naszym organizmie odpowiednie zaopatrzenie w prebiotyki, wówczas tę sytuację daje się odwrócić. This is one example of a prebiotic fiber. It is called FOS, or fructooligosaccharides. To jest jeden z rodzajów prebiotyków, fruktooligosacharydów. A very short molecule, so it ferments, it breaks down very quickly. Są to bardzo proste komórki, więc rozpadają się szybko. So we combine this with larger amounts of inulin, which is a longer molecule, which breaks down more slowly. Łączymy je z inuliną, cząsteczkami, które są bardziej złożone, więc rozpadają się stopniowo i w wolniejszym tempie. We add larger amounts, again, of 1,3,1,4 beta-glucan from oats, a larger molecule, and the breakdown is even slower. A jeżeli dodamy do tego 1,3,1,4 beta-glukany, pochodzące na przykład z owsa, czyli komórki już bardzo złożone i jeszcze wolniej się rozpadające, to gwarantujemy naszemu organizmowi, że na poszczególnych etapach w dalszym ciągu te komórki bakteryjne będą odżywiane. And then the largest fiber is called resistant starch, very complicated, very large molecule, so the breakdown is now very, very, very slow. A najbardziej złożone, najbardziej rozbudowane są cząsteczki skrobi, które są rozkładane najdłużej i na najdłużej wystarczają naszemu mikrobiomowi. And you need all of these because when the mixture of these fibers enters the large bowel, everything is moving. Potrzebujemy wszystkich tych rodzajów prebiotyków, ponieważ kiedy trafiają one do naszego jelita grubego, to są rozkładane na różnych etapach jego pracy, jego przetwarzania. Jego treść jelitowa przesuwa się i w zależności od tego, ile czasu potrzeba, dany składnik jest rozkładany.
So the very small molecules, the FOS molecules, react first. Cząsteczki najprostsze, cząsteczki fruktooligosacharydów rozkładane są na pierwszym etapie pracy jelitego. But soon they have all been consumed, and then the longer inulin fibers take over. Szybko są spożywane, zaczyna ich brakować, ale wtedy rozkładane są cząsteczki inuliny. It's like a relay race. To można powiedzieć jak bieg szachowny. When they have been consumed, the 1,3,1,4 beta-glucans take over. Kiedy kończy się inulina, rozkładane są wreszcie beta-glukany. And finally, the resistant starch completes the process. I wreszcie skrobi. In this way, we change the microbiome throughout the entirety of the large intestine. Jeżeli w naszej diecie jest taka równowaga różnych prebiotyków, zmieniamy florę bakteryjną na wszystkich etapach pracy układu jelitowego. The impact of this is so great that the World Health Organization estimates this reduces early death by 30%. Wpływ takiej właśnie diety, wpływ prebiotyków według Światowej Organizacji Zdrowia byłby w stanie zmniejszyć przedwczesną śmiertelność nawet o 30%. Significant protection against cancers, heart disease and stroke. Widzimy, jest to skuteczna ochrona przed rakiem jelit, rakiem piersi, atakiem serca i zawołami. The World Health Organization recommends that the minimum dietary intake should be 30 grams a day. Według WHO minimalna dawka to jest około 30 gramów dziennie. But the average intake now, because of this terrible industrial diet, is less than half that. It's only 15 grams. Ale dzisiaj niestety ze względu na formę żywności, jaką spożywamy, żywność przetworzoną, ta ilość jest ponad dwukrotnie mniejsza. One reason why we have so much bowel cancer, liver cancer, breast cancer. The list goes on and on. To również odbija się na tym, dlaczego tak powszechnie dzisiaj cierpimy na różnego rodzaju nowotwory. Now the fibers that are the important ones are the prebiotic fibers. We only eat 3.5 grams of those. W przeciętnej diecie tego błonnika prebiotycznego jest tylko 3,5 grama. So we have a formulation which provides twice that amount, which is twice the WHO recommended dose, which according to their data should give protection of nearly 50%. I znowu, w porównaniu do tych standardów, które sugeruje WHO, jest to tylko około 50% zapotrzebowania. There is two more sources of chronic inflammation, and one of those is deep abdominal adipose tissue. Jest jeszcze kilka innych źródeł chronicznych stanów zapalnych. Między innymi jest to tkanka tłuszczu trzewnego. Which we can either lose through taking heavy and consistent exercise, or we can stabilize it with certain fat-soluble phytonutrients. Możemy go stracić poprzez ćwiczenia, poprzez aktywność fizyczną, a możemy go też ustabilizować poprzez odpowiednie fitoskładniki. Including the carotenoids, the xanthophylls, and some of the lipophilic polyphenols. You don't need to know all the details, but we know what they are. Niektóre karotenoidy, polifenole właśnie mają takie. Okay. So we can resolve that problem, but there is one more source of chronic inflammation, which is very important. Ten problem możemy rozwiązać, ale jest jeszcze jeden element wpływający na chroniczne stany zapalne. And that is, every dentist knows this, it is gum disease, periodontal disease. To jest coś, o czym wie każdy dentysta, a mianowicie choroby dziąsła. When you brush your teeth and you spit into the sink, if you see a spot of blood, that is a sign that you have the chronic inflammation at the roots of the teeth. Można to stwierdzić dość prosto. Kiedy myjemy zęby i w wypluwanej ślinie z pastą widzimy krople krwi, to znaczy, że nasze dziąsła również cierpią na stany zapalne. Now the mouth is quite close to the brain in most people. U większości ludzi usta są dość blisko mózgu. And when you have chronic inflammation in this site, it is releasing bacterial toxins and other toxic substances, which we now know enter the brain through the olfactory nerve. W przypadku wystąpienia tutaj stanów zapalnych, toksyny uwalniane przez bakterie bardzo łatwo, bardzo skutecznie poprzez układ nerwowy dostają się do mózgu. And increase the risk of both Parkinsonism and dementia. To znacząco wpływa zarówno na ryzyko demencji, jak i choroby Parkinsona. But because these toxins are in the mouth, you are swallowing them in the saliva, which is why
this kind of inflammation also increases the risk of breast cancer, pancreatic cancer, and resistant hypertension. Ale ponieważ, co logiczne, te toksyny znajdują się w jamie ustnej, to razem ze śliną są spożywane, połykane i w efekcie odbijają się na zwiększonym ryzyku wystąpienia raka piersi, raka trzustki i trwałego nadciśnienia. Which is why oral hygiene is so important. Dlatego właśnie higiena jamy ustnej jest tak niezwykle istotna. But actually in many people that's not enough. Niestety dla wielu ludzi to ciągle za mało. We have been looking for a natural strategy to reduce this kind of inflammation, and we found one under the ocean. Szukaliśmy jakiejś strategii, która mogłaby odpowiedzieć na ten problem, na to zjawisko i znaleźliśmy ją na dnie oceanu. Not in the fish, but in the seaweed. Nie chodzi o ryby, chodzi o glonę. When you take seaweed out of the ocean, the first thing you notice is how slippery it is. Większość wodorostów, to można łatwo stwierdzić empirycznie, jest bardzo śliska. And the reason why seaweed is slippery is because it is covered in compounds called fucoidans and funorans. This is like natural Teflon. Wiąże się to z występowaniem naturalnych związków fucoidanów, które chronią roślinę przed uszkodzeniami zewnętrznymi. When you eat seaweed, and be careful that you choose an edible seaweed, you ingest these compounds, they get into the blood, into the saliva, and they clean the teeth. Spożywając takie wodorosty, właśnie te związki dostają się w trakcie jedzenia do naszej śliny i mają bardzo silny efekt czyszczący jamę ustną. They dislodge the bacteria from the roots of the teeth, and the plaque, and then the tartar disappear. Usuwają nie tylko bakterie, które gdzieś tam utrzymują się w jamie ustnej, w dziąsłach, ale też płytkę nasenną i kamień. And in a very short period of time, the gums stop bleeding. The inflammation stops. Po krótkim czasie, dość krótkim czasie, stan zapalny mija, dziąsła przestają krwawić. So when that happens, we believe that the risks for neurodegenerative disease and the cancers and the hypertension all disappear. Jesteśmy przekonani, że jest to jeszcze jeden element istotny dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia chronicznych stanów zapalnych i przewlekłych schorzeń. So this is all the theory, there's a lot of evidence behind it, a lot of pharmacology, but what we have started to do is to develop this into formulations which people can actually use. To jest teoria, to jest wiedza naukowa, wyniki badań z ostatnich lat, uporządkowane, usystematyzowane, dające nam jakąś wiedzę o bieżącej sytuacji. Natomiast pracujemy teraz nad tym, co konkretnie możemy zrobić, jakie receptury i preparaty zaproponować w praktyce. So for chronic inflammation in almost every tissue, we now use a combination of omega-3s derived either from fish or from marine algae combined with the correct polyphenols. Więc przede wszystkim, aby chronić nasz organizm przed chronicznym stanem zapalnym, opieramy się na środkach dostarczających nam odpowiedniej ilości kwasów omega-3, bądź pochodzenia rybnego, bądź też z glonów morskich, a także odpowiedniej ilości polyfenoli. For chronic inflammation in the intestines, we use a blend of prebiotic fibers that is called xenobiotic. Dla zdrowia jelit proponujemy xenobiotic łączący kwasy omega-3 i beta-glukan. And for chronic inflammation in the deep fat, in the abdomen, and in the mouth, there is a formulation which is called Extend. I wreszcie Extend, czyli receptura chroniąca nas przed negatywnymi skutkami stanów zapalnych w tłuszczu trzewnym i w dziąsłach. Which also contains all of the additional vitamins, trace elements and phytonutrients that compensate for and reverse type B malnutrition. Dodatkowo preparaty te są wzbogacone znacznymi ilościami witamin, minerałów i innych mikroelementów, które pomagają przy okazji łagodzić skutki tego naszego wewnętrznego niedożywienia. What we have found is that people don't need hundreds of different products. Odkryliśmy, że ludzie nie potrzebują setek różnych produktów. Just three, which covers the basics. Wystarczają 3, które odpowiadają za załatwienie podstawowych problemów. This approach stops chronic inflammation and it basically reverses type B malnutrition. When that happens, chronic degenerative disease cannot progress.
Dzięki takim prostym rozwiązaniom jesteśmy w stanie uchronić nasz organizm przed chronicznymi stanami zapalnymi i w efekcie przewlekłe schorzenia nie mają się jak rozwijać. This is a very simple version of a great deal of science, but I have already run over time, I believe, so I would rather stop now. Chciałbym zakończyć, jeżeli są jakieś pytania, to być może jeszcze może.